Trzeba przyznać, że są to jedne z najładniejszych rzeczy, jakie można w życiu zobaczyć. Zobaczcie, do czego świateł zabrnął. Żeby wejść pierwszym przed wielką kolejką dzieci i tak dalej, wystarczy być grubym. Witam w Brazylii. Pierwszy raz na tym wyjeździe, wliczając w to Maroko i wliczając w to całą na razie Amerykę Południową, jesteśmy na takim normalnym kempingu. Takim najnormalniejszym w świecie. Zobaczcie. Są tu szafki z prądem, normalnie się wjeżdża całą dobę, normalnie się wyjeżdża całą dobę, normalnie jest prąd pod każdego kampera, normalnie spisują licznik, można zatankować wodę, jest tu żarcie, jest tu sklepik, jest to taki wielki, porządny, normalny kemping. Dzisiaj już nigdzie dalej nie jedziemy, jutro pojedziemy zwiedzać Iguazu, znowu te papiery na granicy i potem wrócimy do Brazylii, pojedziemy do Kurytyby. Moi mini parafianie, będę próbował jedzenie. Zobaczcie, ile brazylijskiego jedzenia mamy. Rosół z serem się je, ze szczypiorkiem, z grzaneczkami. Grzaneczki nie są grzaneczkami, tylko sucharami. Zagrzanki minus. Zupa pyszna. Coś, co mnie najbardziej interesuje, to jest też jakby stek. Też jakieś mięso tam jest. To jest takie zapiekane. Ogólnie tak knajpa ma 4,5 gwiazdki i więcej bym jej nie dał. Mięso jest bardzo twarde, dobrze przyprawione. Jest to dobre w smaku, ale tak twarde, że masakra. Są dobre frytki i wiedziałem, że ta pani chyba wyciągała to jedzenie z zamrażarki. Najlepsza jest zupa. Zupa jest bardzo dobra. Jakbyście byli w Brazylii na styku z Argentyną i Paragwajem, to nie polecam. I jesteśmy na granicy Argentyny, Brazylii i Paragwaju. I jesteśmy po stronie Brazylii. Teraz wam pokażemy wszystkie 3 miejsca, a pokażemy wam z góry chyba. Tam po tamtej stronie rzeki jest Paragwaj. Po tamtej stronie rzeki jest Argentyna. A ten teren to jest Brazylia. Trójstyk, tak. 3 różne kraje. A ja tak a propos chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w kulminacyjnym momencie bycia na samej górze Diabelskiego Młyna. Chodź, na focisę. Zobaczcie, do czego świateł zabrnął. Żeby wejść pierwszym przed wielką kolejką dzieci i tak dalej, wystarczy być grubym. Czy świat nie zabrnął za daleko? Wydaje mi się, że stanowczo. Na każdej granicy jest inaczej. Paragwajsko-brazylijska puszczali wszystko. Musieliśmy się wracać, bo papieru nie można było wyrobić. Tutaj brazylijscy puszczali, nawet ich tam nie było. Musieliśmy sami się prosić o to, żeby nas ktoś skontrolował. Znowu argentyńscy. Korek! Jak ja pierdziu. Co oni tam sprawdzają, to ja nie wiem. Co wam powiem, zacząłem trochę kombinować i na przykład nie anulowałem brazylijskiego papieru na samochód ze względu na to, że obowiązuje ono do 19 października i stwierdziłem, że skoro za chwilę tu wracam, to po co mam wyrabiać co chwilę nowy, jak to strasznie długo trwa, ciężko się z nimi dogadać. Ważne jest, by on został anulowany, mam wrażenie, do 19 października. I srał pies, czy ja w międzyczasie wyrobię nowe gdzieś indziej, czy nie. Dlatego postanowiłem, że będzie tak. I teraz tylko wyrobię nowy na Argentynę, żeby mi nikt nic nie powiedział. Ale pieczątkę, że wyjechaliśmy z Brazylii wziąłem, bo jakbym nie wziął, a tu by chcieli, to bym się musiał wrócić. No i nie kłamał chłop, prawie 3 godziny nam zeszło, żeby tu wjechać. Mimo że GPS pokazywał pół godziny, to zeszło prawie 3.
Ale jesteśmy w Argentynie, jutro zwiedzamy Iguazu, dzisiaj jeszcze szukamy kempingu, bo nie mamy. W tle słychać argentyńskie tango i zobaczcie, ile tu jest wlepek. Myślę, że nie powinno braknąć też naszej szyi piątaka na końcu świata. Zrobiliśmy sobie tutaj na jutro rezerwację, bo jest troszeczkę dużo tych ludzi chętnych. Mamy na jutro rezerwację, więc po ciężkim dniu zwiedzania przyjdziemy sobie tu na pyszne jedzenie, a dzisiaj bierzemy coś ze sklepu, bo mamy wjazd na kemping, ale musimy tam być już. Więc ja. Dzień dobry. Witamy z parkingu przy wodospadach Iguazu. Co wam trzeba powiedzieć, to że Łukasz jest ryzykant. 4 patrole nas zatrzymały, które kazały nam zawracać. Nie zawróciłem i stoję na parkingu pod samym wejściem do parku. A tak to byśmy musieli zostawiać samochód albo zawracać, brać parking gdzieś w mieście, brać autobus, taksówkę czy coś. Nie wiem jeszcze, ile to będzie kosztować. Mam wrażenie, że miliony monet ten parking może kosztować, ale tak czy siak idziemy. Park Iguazu, czyli chyba jedna z najbardziej znanych atrakcji w Ameryce Południowej. Jedna z najbardziej polecanych atrakcji w Ameryce Południowej. Są to wodospady, jedne z najpiękniejszych na świecie. Dlatego zapraszam, nie mogę się doczekać, już wchodzę. Cześć, idźmy. Ciu, ciu. Pu, pu. Ciu, 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 ciu. Jesteśmy w dżungli, ale nie muszę iść jak Fazowski z maczetą w sandałach. Założyłem sobie buty trekkingowe i idę wyznaczoną ścieżką. Podziwiam go za to, że tak poszedł. Fajnie. Trzeba przyznać, że są to jedne z najładniejszych rzeczy, jakie można w życiu zobaczyć. Gruby temat jest jak dla mnie z tymi łódkami, bo oni tam wpływają, odpływają, odpływają. Tam jest garnek złota, jakby ktoś pytał, bo się kończy tęcza. Ale tu się kończy. Jest idealnie półokrągła. I tu się zaczyna. Patrzcie, gdzie ta łódka tam wpłynęła. Co mogę powiedzieć w temacie Iguazu? Nie będę was tu zanudzał, ile który ma metrów, po prostu są wielkie wodospady i tyle. Jeżeli chodzi o to, jak to tutaj wygląda, 10 000 argentyńskich peso kosztuje osoba dorosła za wejście. Kolejka jest w gratisie. Aha, dzieci do 6 roku życia są za darmo. Niestety nie wiem, po ile jest bilet dla dzieci powyżej 6 roku życia, bo nasz miał 5 i nie kupowałem. Oprócz tego, co musicie wiedzieć, to że są tak naprawdę 2 szlaki, dolny i górny. Dolny szlak to jest ten, którym my idziemy, czyli podziwiacie wodospady z dołu. Górny szlak to jest niebieski, czyli podziwiacie wodospady z góry. Teraz możecie jeszcze zobaczyć jakiegoś Little Chico czy coś takiego, czyli mały wodospadzik z bliska. To jeszcze musicie wiedzieć, że jak pojedziecie tą małą kolejką na tą dużą kolejkę, to jeżeli będzie dużo ludzi, to będziecie mieć bilet na dużą kolejkę na przykład za 1,5 albo za 2 godziny.
Co za tym idzie, my właśnie skorzystaliśmy z tego, że poszliśmy sobie na ten dolny szlak, dlatego że on zajmuje około 1,5 godziny i teoretycznie powinniśmy zdążyć teraz na kolejkę. Jak zdążymy, potem jak wrócimy kolejką z góry, na tą Diablo, czyli na ten największy wodospad, zobaczyć go z góry, to wtedy pójdziemy być może jeszcze niebieskim szlakiem, jak wystarczy sił. Bardzo ważna rzecz, od 12 roku życia, dlatego my na to nie poszliśmy, można pójść na te łódki i te łódki są dodatkowo płatne. Nie znam cen tych łódek, ale mi się wydaje, że to jest zajebista atrakcja, więc gdyby tylko nasz młody miał powyżej 12 roku życia, to ja bym raczej na pewno na to oponował pójść. Myślę, że to jest dość duże przeżycie podpłynąć tam tak daleko. Więcej rzeczy nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Wodospad na mnie pada. Jest tutaj na pewno zatrważająca ilość motyli. Przepięknych, kolorowych motyli. Czy ty widziałeś kiedyś Simbę? Nie Mufasę? Tak, moje ziomki. Giganta del Diablo. Idziemy sprawdzić, co to jest to Giganta del Diablo. Co jeszcze musicie wiedzieć? No podejrzewam, że jeszcze jedną rzecz, że chyba od strony argentyńskiej te iguasy są bardziej atrakcyjne, w sensie, że są tak bardziej dopieszczone i widać więcej. Ale co jest nieciekawe, że jeżeli byście jechali od strony Paragwaju tak jak my, to trzeba przejść 2 granice, niestety. Trzeba przejść 2 granice z Paragwaju do Brazylii, z Brazylii do Argentyny, a potem jeżeli byście chcieli kontynuować podróż do Brazylii, po Brazylii, to musicie z powrotem z Argentyny przejść do Brazylii, co jest po prostu upierdliwe. Powiem wam, nie dziwię się, że ten wodospad tak pięknie wygląda, bo idziemy tą scenerią już kawał drogi, więc tej wody jest przeogromna ilość. Muszę wam powiedzieć, że są rzeczy piękne i piękniejsze, ale te są chyba najpiękniejsze. I tak się idzie, idzie. A tej wody tu jest mnóstwo i wygląda to pięknie. Jeśli nie widzieliście, to może słyszeliście. Bardzo dużo tutaj lata helikopterów. Wydaje mi się, że po prostu gdzieś w mieście można wykupić sobie opcję na bogato i zobaczyć wodospady iguasu z helikoptera. Nie widziałem takiej oferty, ale na pewno jest, skoro tyle tutaj tego lata. Teraz ta ładniejsza część kamery. Juhu! Cały jestem mokry! Ja jestem trochę wykończony. Miałem w 2012 złamany kręgosłup i daje mi się to mocno we znaki.
Ostatnio go też starałem się regularnie nastawiać, że jak wyjadę będzie dobrze, ale nie jest. 10 000 kroków, chwilę z plecakiem i boli mnie wszystko. Ale nie narzekam, bo było pięknie i cudownie. Jestem przeogromnie szczęśliwy, że mogłem zobaczyć takie cuda natury. Idziemy normalnie taką dżunglą, że łohohoho. Hola. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mówiłam portugies. Portugies? ¿Cómo te llamas? Lautaro. ¿Ah? Lautaro. Lautaro. I Polonia Po polsku. Lewandowski. Każdy zna tylko Lewandowskiego, jeżeli chodzi o Polskę. Nawet nie wiedzą, kto to był, chyba Jan Paweł II, jak się mówi. W porównaniu do tego, że Lewandowskiego znają wszyscy wszędzie, zawsze. Tak jak Messiego. Dżungla przepiękna, fajnie huczy, fajnie to wszystko wygląda, fajnie to wszystko brzmi, czy jakiś pasożyt na drzewie. Idziemy dalej. A co to jest? Czy to jest ta świnka morska do jedzenia? Co to? No co, kim ty jesteś? Powiedz. No nie wiemy, ale słodkie. Słuchajcie, jedziemy już na parking, już jesteśmy prawie w kamperze, także podsumowanie było super warto, super warto. Warto na pewno przyjść tutaj rano o 8, od której jest otwarte. Zaraz za nami zamknęli ten parking, więc nie wiem, czy na pewno bym się pchał drugi raz tutaj z samochodem na parking. Ale na pewno proponowałbym wstać mimo wszystko wcześniej i być tutaj maksymalnie o 9:10 już tutaj. Nam się to oczywiście nie udało. Bardzo warto, gorąco polecam. Idziemy teraz na kolację, bo mamy rezerwację w restauracji z tango. Nie wiem, czy dzisiaj też będzie tango, ale wyglądało na to, że będzie tam dobre jedzenie i może trochę atrakcji. Lecimy zobaczyć. Zaczynają się dźwięki tango, ale melodia jest tutaj. Pyszne wszystko jest i winko najlepsze. Hola! Thank you. Spróbuj brownie. Mój brownie jest, słuchaj, taki bardziej piszko. Gdzie jesteśmy? Na B. BN4, horario 14:50.